W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zainstalować Android Auto oraz Apple CarPlay w dowolnym samochodzie i to bez konieczności wymiany całego fabrycznego radia, a to wszystko dzięki temu urządzeniu, czyli CarPod Go T3 Pro. Zacznijmy od szybkiego unboxingu. Pierwsze co widzimy po otworzeniu pudełka to oczywiście nasz tablet czy ekran multimedialny. Nie wiem jak do końca można określić to urządzenie. A zaglądając dalej pod spód znajdziemy uchwyt z przyssawką, kamerę cofania, kolejny uchwyt, tym razem do przyklejenia na płaskiej powierzchni, zasilacz wpinany do gniazdka samochodowego, kilka pasków taśmy dwustronnej, przewód mini jack, naklejkę na deskę rozdzielczą służącą jako platforma do przyczepienia przyssawki, odbiornik audio Bluetooth do bezprzewodowego odtwarzania dźwięku w samochodach posiadających AUX, adapter OTG, który może posłużyć do aktualizacji oprogramowania oraz na końcu mamy instrukcję obsługi. Montaż tego ekranu będzie się różnić w zależności od tego, jak wygląda Wasz samochód. Jeżeli macie kawałek płaskiej deski rozdzielczej, to być może wystarczy użyć taki mały, prosty uchwyt z taśmą dwustronną. Jeżeli natomiast deska rozdzielcza jest nierówna, to pozostaje Wam uchwyt z przyssawką, dla którego są dwie opcje. Albo przyczepić go bezpośrednio do szyby, albo nakleić na deskę rozdzielczą taką jakby gumową platformę, do której następnie można przyczepić przyssawkę i jest to opcja, którą ja wybrałem w swoim samochodzie. Warto też wykonać montaż tak, aby ekran był podparty dolną krawędzią, ponieważ w przeciwnym razie będzie mniej stabilny i na pewno bardziej będzie wpadał w drgania podczas jazdy. Gdybyście chcieli zabrać ekran z samochodu, bo na przykład parkujecie gdzieś w niezbyt pewnej okolicy, to można go oczywiście na szybko odczepić od uchwytu dzięki montażowi na magnes. A jeżeli chodzi o kabel od zasilacza, to u siebie pociągnąłem go przy nogach pasażera pod schowkiem, następnie pod uszczelką przy drzwiach i przykleiłem w zagłębieniu na desce rozdzielczej, dzięki czemu ładnie to wygląda i nie rzuca się bardzo w oczy. Samo urządzenie wykonane jest bardzo dobrze. Gdy bierzemy je do ręki, to czuć, że jest to naprawdę solidnie skonstruowana, dobra jakościowo obudowa, a nie jakiś tam tani chiński plastik. Na jej tyle znajdziemy dwa porty USB-C, jeden z nich służy do zasilania, a drugi do aktualizacji oprogramowania, a oprócz tego jest też wyjście audio oraz wejście na kamerę cofania, której to w swoim samochodzie nie instalowałem, więc o tym elemencie nie będę dalej wspominał. Ekran ma przekątną 8,9 cala i rozdzielczość 1920 na 720, co daje proporcję 16:6, natomiast maksymalna jego jasność według producenta to 700 nitów. I tutaj chciałbym jeszcze dodać, że takie proporcje ekranu, czyli szeroki i niski, to według mnie duży plus dla takiego urządzenia, które montujemy na desce rozdzielczej, bo dzięki temu, przynajmniej w moim samochodzie, czyli w Hyundai i30, udało się go zamontować tak, że kompletnie nie zasłania nawet milimetra mojego pola widzenia przez przednią szybę, a to jest dosyć istotne, aby wszelkie urządzenia, które montujemy w samochodzie, nie ograniczały naszej widoczności. Gdy wszystko mamy już zamontowane i podłączone, to przechodzimy do uruchomienia. Po włączeniu CarPod Go zobaczymy prosty interfejs z kilkoma opcjami do wyboru. Pierwsza i druga to uruchomienie kolejno Apple CarPlay lub Android Auto, ale o tym powiem więcej za chwilę. Natomiast następne ikony to skróty do konkretnych zakładek w ustawieniach, a ja teraz pokażę Wam jedynie te najciekawsze opcje. Zacznijmy od jasności wyświetlacza, który to może działać w trybie dziennym lub nocnym, a zmiana tych trybów odbywa się na szybko poprzez przesunięcie palcem od górnej krawędzi ekranu. Ekran w trybie dziennym automatycznie dostosowuje jasność do panujących warunków oświetleniowych i w zasadzie nic nie musimy wtedy ręcznie zmieniać, a w trybie nocnym jasność ustawiamy na sztywno i nie jest ona sterowana przez czujnik oświetlenia. Opcjonalnie można też skonfigurować harmonogram, który automatycznie będzie ustawiał tryb nocny w określonych godzinach. Idąc dalej, z ciekawszych opcji można wymienić jeszcze na przykład możliwość zmiany logo, które wyświetla się w momencie uruchamiania urządzenia. Najważniejsze jest jednak skonfigurowanie sposobu przekazywania dźwięku z telefonu do samochodu i tutaj mamy do wyboru 4 opcje. Pierwsza z nich, którą najbardziej polecam, to Dual BT i w tym trybie telefon łączy się z CarPodem tylko do przesyłania obrazu, natomiast dźwięk wysyłany jest oddzielnym połączeniem przez Bluetooth, na przykład bezpośrednio do radia naszego samochodu, jeżeli macie w nim Bluetooth, lub jeżeli nie macie, to możecie skorzystać, tak jak ja, z dołączonego do zestawu odbiornika audio Bluetooth i tak naprawdę jedyna wada takiego rozwiązania
to, że raczej będziecie mieli problem z obsługą asystentów głosowych, czy też z połączeniami telefonicznymi, bo po prostu mikrofony w tego typu odbiornikach, które są gdzieś tam daleko wpięte od ust, słabo zbierają głos. Więc asystent może nie rozumieć, co do niego mówicie, może nie wyłapywać niektórych słów. No i tak samo osoba, z którą rozmawiacie przez telefon, będzie Was słabo słyszeć. Dlatego ja mam jeszcze oddzielne urządzenie działające jako zestaw głośno mówiący. Wyślij wiadomość do Karoliny. Otwieram aplikację Messages. Drugą opcją jest skorzystanie z wbudowanego w CarPoda transmitera FM, aby dźwięk odbierać na radiu poprzez ustawienie odpowiedniej częstotliwości, jednak tutaj musicie się liczyć z utratą jakości audio. Trzecia opcja to podłączenie ekranu bezpośrednio do samochodu dodatkowym przewodem AUX, a czwarta to odtwarzanie dźwięku przez wbudowany w CarPod głośnik. I to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o te najważniejsze ustawienia w samym systemie CarPoda, a więc teraz będzie o bezprzewodowej łączności ze smartfonami, zaczynając od Android Auto. Po skonfigurowaniu smartfona możemy włączyć opcję automatycznego łączenia, dzięki czemu Android Auto uruchamia się sam w dosłownie kilka sekund po włączeniu zapłonu w samochodzie, a my nie musimy nawet wyjmować telefonu z kieszeni, choć jeżeli jedziemy w dłuższą trasę, to raczej dobrze będzie go podłączyć do ładowania. Poza tym, zależnie od tego, jaki macie smartfon, może się on trochę nagrzewać, bo lokalizacja ustalana jest właśnie za pomocą GPS-a w telefonie. O samych funkcjach Androida nie będę tutaj jakoś specjalnie dużo opowiadał, no bo Android jak to Android, na każdym urządzeniu czy też w każdym samochodzie ma takie same funkcje. Powiem za to o jego wydajności, która na CarPod Go T3 Pro jest wystarczająca do normalnego, swobodnego użytkowania, jednak nie da się ukryć, że pojawiają się lekkie ścinki, na przykład przy przesuwaniu map, i do idealnej płynności trochę brakuje. Gdy porównałem sobie wydajność Android Auto na tym ekranie do tego, jak działa Android w samochodzie Kia Optima z 2017 roku, no to różnica w płynności okazała się być widoczna i w Kii żadnych przycinek nie było mi dane doświadczyć. Jednak mimo to, że na CarPodzie nie jest aż tak świetnie, to Android nadal jest w pełni używalny, tylko po prostu jest troszkę mniej płynnie. Większym problemem jest według mnie to, że nie działa automatyczne przełączanie map w tryb ciemny, gdy jeździmy po zmroku, przez co trzeba to robić za każdym razem ręcznie w ustawieniach Android Auto. I jest to błąd, o którym producent CarPod Go ma świadomość i dostałem od nich informację, że zostanie to poprawione w przyszłej aktualizacji. Natomiast takiego błędu nie ma w Apple CarPlay i tam tryb ciemny na mapach włącza się automatycznie w momencie przełączenia ekranu urządzenia w tryb nocny. A skoro już wspomniałem o rozwiązaniu od Apple, to tego nie miałem okazji używać zbyt dużo, ponieważ nie posiadam iPhone'a, więc moja styczność z CarPlayem ograniczyła się do podłączenia iPhone'a koleżanki na kilka minut i poklikanie sobie przez chwilę. I ta chwila wystarczyła, aby stwierdzić, że CarPlay na CarPod Go działa lepiej od Androida, widać to 60 fps reklamowane przez producenta, ścinki żadne się nie pojawiają, mapy przesuwają się płynnie, no ogólnie działa to lepiej niż Android. I to byłoby chyba wszystko, co chciałbym powiedzieć o tym urządzeniu. Link do strony CarPod Go, gdzie możecie kupić model T3 Pro, znajdziecie w opisie pod filmem. Aktualna cena wynosi $250, co daje około 980 zł. Czy jest to dużo, czy mało jak za takie urządzenie? Każdy z Was pewnie będzie miał swoje zdanie na ten temat. Pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście zmienić całe radio w samochodzie na takie, które będzie obsługiwało Android Auto oraz Apple CarPlay, to będziecie musieli przygotować jeszcze znacznie większą kwotę, no i dodatkowo instalacja nie będzie taka prosta. Moglibyście też szukać podobnych ekranów z taką funkcjonalnością w niższej cenie, ale czy będą one tak samo dobrej jakości jak CarPod Go? Tego niestety nie wiem, natomiast kupując CarPod Go macie pewność, że to jest naprawdę solidnie wykonane urządzenie i nie zajeżdża z daleka jakimś tanim chińskim plastikiem, jak to w chińskich wynalazkach czasem się zdarza. Tutaj naprawdę można wręcz powiedzieć, że wykonanie jest jakości premium, także jeżeli takiego urządzenia poszukujecie,
to myślę, że powinniście się nim zainteresować. Jedyne, co według mnie wymaga tutaj dopracowania, to naprawienie kilku drobnych błędów w oprogramowaniu oraz w miarę możliwości lepsza optymalizacja działania Androida. Jednak pytanie, ile tutaj w tej optymalizacji leży po stronie CarPod Go, producenta urządzenia, a ile w samym Androidzie. Tego niestety nie jestem w stanie powiedzieć. Na koniec dajcie znać jeszcze w komentarzach, czy interesują Was takie ekrany, czy chcielibyście mieć coś takiego we własnym samochodzie, czy może jednak wolelibyście zainwestować więcej pieniędzy, ale wymienić całe radio fabryczne, czy jakiekolwiek macie, na nowe, takie z Androidem. Jestem ciekaw Waszych opinii, który typ urządzenia bardziej Wam odpowiada. No i zapraszam Was jeszcze na mojego TikToka, do którego link jest w opisie pod filmem. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach.